TPA Observer. Stawiamy na dobre połączenia. Biznes, prawo i podatki w kluczowych sektorach gospodarki. Skala inwestycji w mieszkania na wynajem, akademiki i domy senioralne w Polsce pomimo pandemii znacznie wzrosła. Byliśmy świadkami wejścia nowych graczy na rynek polski oraz ekspansji już istniejących. Raporty agencji nieruchomościowych wskazują, że Polska oferuje skalowalny biznes, a inwestorzy mogą liczyć na wyższą rentowność początkową niż w Europie Zachodniej, Południowej czy w krajach nordyckich. W jakim momencie rynku build to rent jesteśmy? Co sprawia, że Polska pozostaje na celowniku inwestorów? O tym porozmawiam z panem Dariuszem Węglickim, country managerem Catella Polska. Małgorzata Dankowska, zapraszam. Witaj Darku, dzień dobry. Cześć, witam serdecznie. Catella jest jednym z prekursorów tego rynku, czyli rynku inwestowania w mieszkania na wynajem. Już kilka lat minęło, pewnie zaraz nam przypomnisz dokładnie ile od pierwszej inwestycji w typowy PRS, czy rynek build to rent, inaczej mówiąc instytucjonalny rynek mieszkań na wynajem. I z perspektywy czasu, w jaki sposób jako Catella postrzegacie te pierwsze inwestycje w Polsce? Czego się jako organizacja nauczyliście i czy Polska nadal jest dla Was krajem atrakcyjnym? Zacznijmy od tego, że na tym rynku jesteśmy już od ponad 4 lat. Od ponad 4 lat prowadzimy 3 nieruchomości operacyjnie. Wynajmujemy je naszym klientom, głównie osobom fizycznym. I to są bardzo zróżnicowane produkty, bo to jest z jednej strony prawie 200 mieszkań w centrum Warszawy w takim podstawowym standardzie. To są 72 apartamenty w budynku Złota 44. I wreszcie jest to projekt krakowski, który jest projektem zarówno mieszkań na wynajem, jak i domu studenckiego. Jesteśmy zadowoleni z tych inwestycji. W szczególności te projekty, projekt krakowski ma w tej chwili, jeżeli chodzi o mieszkania, prawie 100%, 98% wynajęty. Projekt warszawski na Pereca ma około 90%. Złota powoli buduje swój poziom, więc za chwilę też osiągniemy ponad 90%. Na początku oczywiście było dużo wątpliwości, ale wydaje się, że my nauczyliśmy się, w jaki sposób należy zarządzać najmem w tych obiektach, bo to jest coś zupełnie innego niż zarządzanie nieruchomościami komercyjnymi. Czyli nagle się okazało, że na polskim rynku są fajne, nieduże agencje, które prowadzą i zajmują się najmem i robią to bardzo profesjonalnie. To po pierwsze. Po drugie, udało nam się zdobyć sporo doświadczeń i te doświadczenia plus skala rynku, która jest bardzo duży i jest bardzo dużo potrzeb mieszkaniowych, jeżeli chodzi o Polaków i obcokrajowców, którzy tu przyjeżdżają, powodują, że nasze zainteresowanie po pewnym okresie przerwy, kiedy żeśmy stabilizowali te biznesy, staje się coraz większe i w tej chwili bardzo intensywnie myślimy o nowych inwestycjach. No właśnie w kontekście doświadczeń, o których mówisz, nie sposób uciec od ostatniego roku i tego roku pandemii. Czy pandemia wywarła wpływ na Wasz biznes? I jeśli tak, to jaki? I czego Was też nauczyła? W jaki sposób teraz, po tym okresie pandemicznym, patrzycie na projekty? Na pewno tak. To przede wszystkim była bardzo duża presja na czynsze i ewentualnie na dodatkowe elementy, które musieliśmy dostarczyć naszym najemcom. Taka pierwsza rzecz, internet stał się, że tak powiem, must be. Po drugie, wszyscy najemcy zaczęli szukać generalnie większych pomieszczeń, bo pracowali z domu, nie jeździli do pracy, mieli trochę więcej pieniędzy. Plus oczywiście presja czynszowa, znaczy każdy przychodzi i mówi, że na wolnym rynku wśród właścicieli indywidualnych te czynsze są niższe i rzeczywiście czynsze spadły. My jako fundusz niespecjalnie mogliśmy oferować niższe czynsze, natomiast dawaliśmy wakacje czynszowe, jak również w przypadku, kiedy nasi najemcy mieli istotne problemy związane z pandemią COVID. Wychodziliśmy im naprzeciw, rozkładaliśmy płatności, przesuwaliśmy płatności, a nawet w skrajnych sytuacjach dawaliśmy wakacje czynszowe. A jak oceniasz, w jakim momencie rynku jesteśmy teraz w Polsce? Czy to już jest taki rynek popandemiczny z jednej strony, a z drugiej strony w jakim momencie rynku tego build to rent jesteśmy? Bo tak jak wspominaliśmy na samym początku, byliście prekursorem tego rynku. Teraz ten moment jest trochę przesunięty, jesteśmy w innym miejscu. Pytanie, w którym? Przede wszystkim jesteśmy w takim miejscu, kiedy pojawiło się wielu inwestorów, którzy już są w tej chwili nawet więksi, jeżeli chodzi o ilość zakontraktowanych projektów, którzy kupują setkami albo tysiącami, więc na początku byliśmy liderem, teraz nie jesteśmy liderem, ale jesteśmy aktywni i mamy te doświadczenia. Oni wszyscy, wiadomo, w Polsce nie ma obiektów gotowych do wynajęcia, więc oni wszyscy kupują takie obiekty, które są w etapie początkowym budowy albo w ogóle na etapie planowania, więc w tej chwili jest kilka tysięcy, o ile dobrze pamiętam, mieszkań na wynajem u instytucjonalnych inwestorów, to jest 0,1% bodajże rynku, natomiast
ta sytuacja będzie wzrastała. Będą nowi inwestorzy, ci inwestorzy, którzy się zdecydowali, będą dalej inwestowali. Czynniki są dwa. Po pierwsze, jest to atrakcyjny rynek, no bo jest to duży rynek z atrakcyjnymi stopami, a po drugie jest dużo pieniędzy na świecie generalnie, gdzieś te pieniądze trzeba inwestować i nawet w takich krajach jak Polska, która staje się powoli półdemokracją. Także widzę dosyć optymistycznie perspektywy dla tego rynku. Oczywiście nie będzie to tak następowało jak w przypadku, nieruchomości komercyjnych, gdzie w ciągu 10-15 lat powstał w Polsce rynek centrum handlowych tak naprawdę. Tutaj to jest bardzo powolny wzrost, często kosztem właścicieli indywidualnych, bo coraz więcej najemców rozumie, że najemca instytucjonalny jest dodatkową wartością tak naprawdę w tym całym układzie najemca wynajmujący. No właśnie, jak już poruszyłeś ten temat, to co taki wynajmujący instytucjonalny może zaoferować najemcy lepszego, innego, niż taki wynajmujący indywidualny, bo nie ukrywajmy, że nieruchomości są bardzo popularną w Polsce formą lokaty kapitału oszczędności osób indywidualnych. Niekiedy też one pracują, czyli pracują w sposób przynoszący taki cash flow w postaci czynszu najmu. Jeżeli jesteście przed takim potencjalnym najemcą, jakie atuty uwypuklacie jako wynajmujący instytucjonalny? Przede wszystkim mamy tą stabilność, to znaczy te umowy, które zawieramy, są bardzo stabilne. Jeżeli najemca płaci czynsz i zachowuje się zgodnie z regułami, tych umów nie rozwiązujemy po prostu. Po drugie, mamy w budynku biuro najmu i mamy opiekunów klienta, którzy zarówno opiekują się w sensie komercyjnym, wydłużania umów, podpisywania aneksów i tak dalej, jak również w sensie technicznym. Znaczy u nas ta reakcja na wszelkiego rodzaju usterki jest, powiedziałbym, błyskawiczna. Staramy się też wmontowywać w nasze budynki takie wartości dodane, które służą wszystkim najemcom. Na przykład w dwóch naszych obiektach, bo na Złotej niejako z automatu jest rowerownia, natomiast i na Pereca mamy potężne rowerownie i w Krakowie, w projekcie krajowskim mamy rowerownię. W Krakowie w tej chwili zainstalowaliśmy siłownię na zewnątrz, bo bardzo dużo ludzi o to pytało, czyli szukamy takich opcji, które spowodują, że to miejsce będzie atrakcyjne. Mamy też na parterach budynków najemców komercyjnych, ale staramy się ich dobierać w ten sposób, żeby one stanowiły swoiste uzupełnienie i wartość dodaną do tych obiektów, czyli na przykład jest to albo fajna kawiarnia, restauracja, fryzjer, pralnia, jeżeli takiej pralni nie mamy u siebie w budynku, czy bardzo specjalistyczny sklep sportowy, także to są te jak gdyby wartości. Oczywiście, tak jak powiedziałem wcześniej, internet szybki jest w tej chwili obowiązkiem niejako, a również staramy się wychodzić naprzeciw takimi elementami, jak na przykład wczoraj miałem długą dyskusję, mamy na Pereca w każdym mieszkaniu de facto balkon, i stwierdziliśmy, że będziemy powoli te balkony atrakcyjnie zagospodarowywać, czyli łącznie z tym, że wstawiać meble takie, żeby te osoby, które siedzą na tych swoich 40-50 metrach miały również ten oddech i mogły z balkonu popatrzeć na perspektywę Warszawy. Czyli innymi słowy, skala pozwala nam na bieżące odpowiadanie na potrzeby najemców, bo nie robicie tego indywidualnie, tylko patrzycie na projekt jako Dokładnie całość. tak, bo to jest takie bardzo aktywne zarządzanie, taki aktywny asset management. Ja rozmawiam z zespołami, które zajmują się zarządzaniem najmem raz w tygodniu. Często odwiedzam projekty, siadamy, robimy burzę mózgów i wspólnie wymyślamy, co można jeszcze dodać do danego obiektu, żeby on był bardziej atrakcyjny dla naszych najemców. Wspomniałeś wcześniej, i to się przewija przez naszą rozmowę, że macie 3 główne inwestycje, natomiast one się istotnie różnią, czyli mamy Złotą 44, produkt luksusowy, mamy typowy pierwszy projekt PRS, czy Build to Rent w Polsce, czyli Pereca 11, no i mamy Trio w Krakowie, czyli koncept, który łączy ze sobą zarówno taki typowy najem długoterminowy dla pewnie young professionals, czyli tego sektora rynku, poprawisz mnie, jeśli jest inaczej, plus do tego koncept akademika. I teraz skąd taka dywersyfikacja? Jaki jest pomysł na wasz portfel w Polsce? Z jednej strony to jest przemyślane, z drugiej strony trochę losowe. To znaczy zacznijmy od tego, że Catella jest tak naprawdę takim zaawansowanym asset managerem, który ma pod swoim parasolem 9 albo 10 funduszy i nieruchomości w tych funduszach, ich wartość jest około 5 miliardów euro.
I każdy fundusz ma swoją specyfikę, czyli inwestorzy, którzy włożyli pieniądze w taki fundusz, mają różne oczekiwania, czyli są fundusze, które są fundusze tylko przeznaczone do inwestowania w domy studenckie, w tej chwili uruchomiliśmy fundusze senioralne, czyli domy senioralne. Mamy też takie, które są mogą zawierać albo mieszkania plus domy studenckie, więc to powoduje, że mamy dosyć szeroką paletę możliwości. Teraz startujemy w konkursie piękności, jak ja to nazywam, na zakup nowego projektu, gdzie mamy co najmniej 2 zróżnicowane funkcje i możemy sobie na to pozwolić, bo zróżnicowana struktura naszych funduszy na to pozwala. I to jest pierwszy aspekt. Drugi aspekt trochę historycznie. Catella swego czasu kupiła Złotą 44 i 72 apartamenty. Baufonds kupił 2 pozostałe obiekty, później Catella w związku z pewnymi zmianami na rynku przejęła te fundusze baufondsowskie, w związku z tym mamy takie, a nie inne projekty. Z tego jesteśmy zadowoleni. I wreszcie ostatni aspekt, to jest dobry przykład, jest w Krakowie. W momencie, kiedyśmy zaczęli rozmowy z deweloperem, pojechaliśmy tam, zaczęliśmy się przyglądać, widzieliśmy, że dobrze, dlaczego mieć 3 budynki mieszkalne, jak można mieć 2 mieszkalne i 1 studencki, w ten sposób jak gdyby przetestować rynek studencki, a z drugiej strony troszkę zdywersyfikować ryzyko, jeżeli w tym będzie szło gorzej, to w tym drugim będzie szło lepiej, więc to jest dosyć naturalne zróżnicowanie, które wynika w dużej części ze struktury naszego funduszu i z takiego prorynkowego podejścia. Mówisz o rozmowach z deweloperami i tak od razu nasuwa mi się pytanie, wy jako inwestor nie dewelopujecie tych projektów, tylko je nabywacie. I teraz, co jako inwestor możecie zaoferować deweloperom, którzy już są rozpędzeni na polskim rynku, mają wejść czy przestawić się z takiego typowego produktu build to sell, gdzie mają już cały koncept marketingowy, jakby wszystko obmyślone i ten cały biznes model dobrze funkcjonuje, na build to rent. Jak te rozmowy wyglądają, jakbyś mógł uchylić rąbka tajemnicy? Nie wiem, czy zbyt głęboko uchylę rąbka tajemnicy, natomiast na pewno oferujemy kasę, czyli w momencie, kiedy robimy taki model forward funding, w tym momencie my de facto finansujemy inwestycje i deweloper nie musi iść do banku. Czyli wchodzicie na samym początkowym etapie projektu i już jakby development finansujecie wy. Dokładnie tak. I to jest jak gdyby pierwszy aspekt. Drugi aspekt tak naprawdę, szczególnie chodzi o dużych deweloperów, ale małych też, dajemy im możliwość stworzenia tak zwanej drugiej nogi. Wiadomo, że rynek, w szczególności rynek nieruchomości się ciągle rozwija i ci, którzy rozumieją istotę tego rynku, robią ucieczkę do przodu i dla mnie trochę z punktu widzenia dewelopera, sam też jestem prywatnie deweloperem, to jest taka ucieczka do przodu, bo deweloper oprócz sprzedaży osób indywidualnych buduje sobie drugą nogę na inne czasy tak naprawdę, ale te czasy właśnie następują i w związku z tym dywersyfikuje swoje ryzyka, dywersyfikuje swoje źródła przychodu i to jest atrakcyjne. Często dla małych deweloperów, którzy nie oczekują aż tak wysokich marż, jest to na tyle atrakcyjne, że decydują się prawie wyłącznie budować dla tego typu inwestorów jak my. I wreszcie ostatnia rzecz, zarządzając kilkoma obiektami od kilku lat, my mamy spory know-how na temat oczekiwań klientów, znaczy moje spotkania z zespołami zarządzającymi są w dużej części poświęcone też dyskusjom, co klienci powiedzieli tak naprawdę i teraz staramy się to, co oni powiedzieli, przenosić na naszą wizję tych mieszkań, jak duże, jaki układ, czy umeblowane, jak umeblowane i tak dalej, i tak dalej. Tak? Dobrym przykładem jest Number 44 Luxury Rental, czyli projekt na Złotej, gdzie w tej chwili praktycznie od początkuśmy go kupili, ciągle prowadzimy jakieś prace związane z umeblowaniem, uatrakcyjnieniem, stylingiem, dołożeniem jakiegoś wyposażenia. Teraz właśnie otworzyliśmy 2 nowe apartamenty, które są w stylu glamour na przykład, bo takie było zapotrzebowanie rynku. Czyli my mamy tą wiedzę, którą możemy sprzedać deweloperowi, a deweloper do tej pory niespecjalnie miał komórki ludzi specjalizujących się w tej kwestii od stanu deweloperskiego do w zasadzie przekręcenia klucza, wejścia i położenia poduszek i rozpakowania walizki. Czyli skala, dywersyfikacja i know-how. Tak można to podsumować. Dokładnie tak. To teraz, biorąc pod uwagę całe wasze doświadczenie, które zebraliście już na polskim rynku, jakie byś ocenił szanse i zagrożenia dla inwestorów zagranicznych, którzy chcą wejść, a wiemy, że wchodzą, na polski rynek B2R? Jakie są największe zagrożenia? Co byś powiedział takim decydentom zagranicznym, a może z własnego doświadczenia, o co najczęściej decydenci zagraniczni ciebie pytają, albo co ich dziwi? Przede wszystkim myślę, że warto zdemitologizować mit pod tytułem, że w Polsce nikt nie potrafi zarządzać takimi obiektami, bo są firmy, które potrafią. Akurat tutaj tak się ułożyło, że nie są to największe firmy z rynku, ale robią to bardzo profesjonalnie. Druga rzecz, która
Znaczy, no wiadomo, że ceny rosną i to jest jakieś issue, bo poziomy najmu zmalały, stawki najmu zmalały, ceny urosły i jest bardzo trudno w tej chwili dobrze ułożyć model, żeby ten najem funkcjonował, więc no to jest jakaś bariera, przynajmniej z naszego punktu widzenia, kiedy my nie kupujemy całego portfolio, czyli nie kupimy 10 000 łóżek, nawet w budowie, tylko raczej patrzymy na pojedyncze projekty i oczekujemy od dewelopera pewnej fleksybylności, jeśli chodzi o cenę. Więc to jest drugi aspekt. Trzeci aspekt, no to jest kwestia dostępności gruntów dla deweloperów i tak naprawdę sukcesu rynku build to sell do osób indywidualnych, no bo jak komuś się dobrze sprzedaje, mu się nie chce myśleć, jak się rozwijać, no to po prostu dalej sprzedaje i nie jest zainteresowany, więc jest pewna grupa deweloperów, która nie chciałaby sprzedawać. No i wreszcie kwestia takiego otoczenia prawnego, otoczenia podatkowego, no jak jest kilka stawek VAT-u, kilka jakichś standardów planistycznych, no to jest to skomplikowane dla wielu inwestorów, no jako doradca podatkowy. Sama świetnie wiesz, jakie są zaciekłe dyskusje i ile to wymaga wytłumaczenia, żeby ci decydenci się decydowali. Oczywiście od czasu do czasu padają pytania, no jak to jest w tej Polsce tak naprawdę z tą Unią i tak dalej, no ale bądźmy dobrej myśli i tak przynajmniej moi koledzy zarządzającymi tymi funduszami na poziomie europejskim tak rozumieją sytuację, że jest akceptowalnie, będzie dobrze. To już ostatnie pytanie na koniec. Czego w tym kontekście w najbliższym czasie na naszym rynku możemy się spodziewać, zarówno ogólnie, jak i z perspektywy Catelli? Jakie macie projekty w tak zwanym pipeline? Chcielibyśmy w ciągu najbliższych 3-4 lat otworzyć kilka projektów. Pewno zakontraktować w tym roku 2, może 3 projekty, więc jak gdyby tak krótkoterminowo. Długoterminowo, jeżeli już jesteśmy w Polsce, no to chcielibyśmy docelowo mieć większe portfolio, czyli jeżeli mówimy o tym, że w Europie mamy 100 kilkadziesiąt projektów, no to pewno jakieś kilka procent, czyli 10, może do 15 powinniśmy mieć, bo to też z punktu widzenia zarządzania ma głęboki sens. Natomiast jeśli chodzi o rynek, no to ten rynek się zmienia, ale będzie się powoli rozwijał, to znaczy będą inwestowali ci inwestorzy, którzy są, klienci będą pojawiali się nowi, no bo brakuje 1,5 miliona mieszkań, więc gdzieś ludzie muszą mieszkać. Trochę się podniesie i poprawi standard tych mieszkań, które są na wynajem, zwiększy się wielkość. Plus, no, moim zdaniem dalej będzie następował taki proces budowania zaufania do inwestorów instytucjonalnych. To w tej chwili czasami spotykamy się z opinią, że nasi klienci nie do końca wiedzą, kim jesteśmy. Tak? Natomiast no, nasz cel jest prosty, tak? To znaczy tak jak oni chcą mieszkać i mieć święty spokój tak naprawdę, no to my chcemy zainwestować pieniądze i mieć to określone kilka procent dla naszych inwestorów z tej inwestycji. No i to tak raczej wydaje się, że te aspekty plus dobre stopy spowodują, że będziemy mieli taki powolny wzrost, no bo baza jak gdyby ta podstawowa jest bardzo niska, więc procentowo no to będą dosyć istotne skoki w mojej ocenie. Czyli czeka nas wszystkich bardzo zachęcająca perspektywa. Bardzo dziękuję za rozmowę. Moim gościem był Dariusz Węglicki, country manager Catella. Dziękuję Gosiu. Dziękujemy za wysłuchanie podcastu TPA Observer. Zapraszamy do zapoznania się z kolejnymi odcinkami, w których rzucamy światło na zawiłości biznesowe, podatkowe i prawne, wyjaśniamy wątpliwości i przedstawiamy rozwiązania wspierające prowadzenie profesjonalnego biznesu.